Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę, którą kilka osób mnie pytało, mianowicie jest to The Punisher. W tym wypadku wersja na Xboxa, ale gra pojawiła się też na PlayStation 2 i na PC-ty. Słuchajcie, taka ciekawostka, wydawałoby się, mnie się przynajmniej tak wydaje, że Punisher jest świetną postacią, która nadaje się na grę wideo, że w zasadzie biorąc samą historię Punishera, masz od razu gotowy scenariusz na grę. Typową strzelaninkę first person shooter. Tak by się wydawało, że to jest postać, która idealnie nadaje się do przełożenia na grę wideo. A słuchajcie, koniec końców, w trakcie całej historii gier wideo pojawiło się tylko 6 gier o Punisherze, z czego w zasadzie warte wspomnienia są tylko dwie. Te, o których nie warto wspominać, to na przykład ta Punisher z 1990 roku, który pokazał się m.in. też na Amigę, gdzie gra była takim, można powiedzieć, first person shooterem, ale z obrotem o 90 stopni, troszkę w stylu Operation Wolf na Commodore. No było to ogólnie dosyć kiepskie. Jedna była gra, która pojawiła się na Game Boya, to chyba się nazywało Payback, czy Ultimate Payback, jakoś tak. I grą, której również nie warto wspominać, to jest The Punisher No Mercy z 2009 roku, który pojawił się ogólnie w edycji cyfrowej i który był totalnie generycznym shooterem, który nie posiadał w zasadzie, że mogła być jakakolwiek gra, tam to, że to był Punisher, nie było w żaden sposób jakby zaakcentowane i to było strasznie ogólnie słabe. Natomiast dwie gry, o których warto wspomnieć. Pierwsza to fantastyczny beat'em up The Punisher z 1993 roku, który pojawił się na systemach CPS-1, czyli na systemach Capcomu, na automatach Capcomu, gdzie mogliśmy wybrać albo Punishera, albo Nicka Fury'ego, albo dwóch naraz. No i szliśmy cały czas w prawo, walcząc ze zbirami. Tam można było podnieść różne rzeczy, nawalać, troszkę jak Final Fight. Bardzo fajna gra, którą można sobie nadal zagrać na emulatorkach. Ja muszę przyznać, że jest to naprawdę świetny tytuł i pamiętam, że jak pierwszy raz pojawiły się te emulatorki CPS-1, to była jedna z pierwszych gier, którą odpaliłem, bo gdzieś kiedyś Punishera w jakimś salonie gier gdzieś mi tam mignął. Nie grałem w niego, ale gdzieś tam widziałem, pamiętam, że strasznie mi się to podobało i chciałem to zagrać u siebie na komputerze. Natomiast no, druga gra, no to właśnie The Punisher z 2004 roku, gdzie autorzy jakby, można powiedzieć, w odróżnieniu od tych wcześniejszych gier, poza tą grą z 93, podeszli do sprawy całkiem poważnie i zrobili naprawdę fajny tytuł, który no, oddaje jakby, można powiedzieć, ten klimat, całą taką ideę, jaką się Punisher kieruje oczywiście w komiksach. Tak, gra została stworzona przez Volition, a została wydana przez THQ. THQ jest ogólnie firmą, która ma masę różnych licencji, miało, bo teraz nawet nie wiem, czy THQ jeszcze istnieje, ale miało masę różnych licencji z filmów, z komiksów, które przekuwało, czy tam jakieś te firmy przekuwały na gry, a oni byli zazwyczaj wydawcą. The Punisher jest w odróżnieniu od tej gry No Mercy, mamy tutaj Punishera, grę z widoku z trzeciej osoby i ja mam takie wrażenie, że troszkę to próbowało podrobić Maxa Payne'a. Aczkolwiek grając w Punishera czujemy, że ta gra jest trochę bardziej siermiężna. Punisher był taki bardzo przyjemny w sterowaniu. W momencie, kiedy rzucaliśmy się na bok i włączał się bullet time, to było takie przyjemne. Tutaj oczywiście bullet time'u nie ma, ale Punisher nadal może robić uskoki na bok i do tyłu, i do przodu, aczkolwiek no tutaj takie trochę tą siermięga jest tego samego sterowania. Gra też ma dosyć dziwny tryb celowania. Próbowano tutaj zrobić charakterystyczne, czyli strzelanie w momencie, kiedy przybliżamy broń, tak, że na przykład w Gears of War, kiedy wciśniemy lewy trigger, kamera nam się przybliża, że możemy lepiej celować. Tutaj próbowano to zrobić, ale nie do końca wiedziano jeszcze, jak to zrobić dobrze, więc to sterowanie jest ogólnie dosyć dziwne tutaj. Natomiast warto pochwalić na pewno
system przesłuchań, z którego w zasadzie ten Punisher zasłynął. Jest to taka można powiedzieć ozdoba całej tej gry, aczkolwiek gra niestety została też ocenzurowana, chociaż jak widzę na pudełku ma +18, więc można już było te sceny tych przesłuchań zostawić. O co chodzi? W trakcie rozgrywki Punisher może czasami trafić na przeciwników, którzy mają jakieś ważne informacje. Jeżeli złapiemy takiego typa, szukamy miejscówek oznaczonych taką czachą i wtedy Punisher wykonuje przesłuchanie. Różny sposób, a to trzyma jego głowę na przykład nad wrzącym olejem i chodzi o to, żeby go złamać, żeby zdradził nam jakiś sekret. Jeżeli nam się to uda, możemy go puścić wolno, bądź mu włożyć tą czachę do tego oleju, a jeżeli nam się nie uda, no to zabijemy go, zanim zdąży wyjawić te tajemnice. Przesłuchań jest bardzo dużo, bo i będzie właśnie tak jak wspomniałem, to będziemy mieli na przykład wiercenie wiertarą głowy, wrzucanie go w jakieś tam przewody elektryczne, zrzucanie z mostu, zrzucanie z okna. Tych przesłuchań jest bardzo dużo. Dodatkowo jeszcze są tak zwane zabójstwa, gdzie możemy dokonać jakiegoś specjalnego zabójstwa, właśnie też na takiej ikonce, tym razem ona jest na czerwono podświetlona, gdzie oczywiście dostaniemy za to jakby punkty. I ten element tych przesłuchań, muszę przyznać, że w grze wyszedł naprawdę spoko. Dodatkowo to, co mi się podobało w Punisherze, to, że nasz bohater może chwycić jakiegoś przeciwnika i zrobić z niego żywą tarczę. I tutaj twórcy też, muszę przyznać, że wykazali się sporą inwencją, bo nie jest to tak, że go trzymamy tylko. Możemy go na przykład w każdym momencie przesłuchać, bądź jedną z fajnych rzeczy, którą w jakimś filmie gdzieś widziałem, nie pamiętam, w jakimś filmie sensacyjnym, czyli przeciwnika możemy wrzucić przez zamknięte drzwi. Jeżeli są tam inni przeciwnicy, to oni zaczną do niego strzelać, myśląc, że to jest Punisher. Nie wiem, czy to nie było czasem w Sędziu Dreddzie taka akcja. Niby taka wydaje się pierdoła, jednak fajnie to współgra z całą tą postacią Punishera i całą tą jego taką otoczką, tak, że bohatera, który jakby jest takim typowym mścicielem. Sama historia w Punisherze też jest całkiem niezła. Przewija się w niej kilka znanych postaci. To m.in. Bushwhacker, jeden z przeciwników Punishera, tutaj wyjaśnię, jest to postać, która swoją dłoń może zamienić w dowolną broń, tak? Morfuje mu się ręka w dowolną broń. Mamy Jigsawa. Jigsaw pojawił się też, Bushwhacker też się pojawił w komiksach TM Semik. Jigsaw też się pojawił w komiksach TM Semik, dlatego nazywa się Jigsaw, że ma całą twarz pociętą i jest on tutaj jakby takim głównym przeciwnikiem. Ale obok, jeszcze jest Bullseye na przykład też i Czarna Wdowa, no i oczywiście Nick Fury. Także tych postaci się tutaj trochę przewija. Nick Fury jest jeszcze biały, to nie jest ta wersja Samuela L. Jacksona, tylko jeszcze tradycyjny Nick Fury. Pojawia się też kilku superbohaterów, aczkolwiek pojawiają się oni tylko jakby gdzieś tam migają, tak? To m.in. Daredevil, w zasadzie to tutaj w wersji Matta Murdocka pojawia się Iron Man. Są to postacie, które gdzieś tam śmigają w tle, tylko że nam zaznaczają, że cała gra dzieje się w uniwersum Marvela, w którym żyją te inne wszystkie postacie, aczkolwiek nie są one postaciami, z którymi wejdziemy w jakąś interakcję i które pojawią się w jakiś sposób na dłużej. Tutaj to takie postacie, no to jedynie Nick Fury i na przykład Czarna Wdowa. Ale wydaje mi się, że to było fajne, że dorzucono te postacie, że są to postacie jakby znane z komiksu, które gdzieś tam nawet polski czytelnik, polski fan Punishera gdzieś tam potrafi je umieścić w historii i one oczywiście się tutaj pojawiają. Tak jak mówiłem, ta historia jest całkiem niezła. Po każdej misji wracamy do naszej bazy, gdzie możemy ulepszyć jakieś tam perki naszego Punishera, no i oczywiście ruszamy na kolejną misję. Na pewno to, co mi się podobało, to bardzo fajna grafika. Oryginalnie grałem na PC-cie i to grałem zaraz po premierze i pamiętam, że pierwsze, co zapamiętałem z tej gry, to bardzo dobre cutscenki na silniku gry. W 2004 rok to jeszcze nie było tak do końca oczywiste. Większość cutscenek robiło się jednak w tym prerenderowane z tego względu, że te rendery wyglądały po prostu lepiej. A tutaj te cutscenki były na
silników gry i to pamiętam, że robiło na mnie wrażenie, bo one naprawdę wyglądały spoko. W trakcie jakby gra jest w zasadzie opowiada tak, że jakby Punisher jest zamknięty na przesłuchaniu i on opowiada o swoich przygodach i między właśnie misjami mamy te cutscenki, gdzie możemy zobaczyć rozmawiające ze sobą postacie. Muszę przyznać, że to wyglądało naprawdę dobrze. Jak na 2004 rok wyglądały te postacie naprawdę spoko, ich animacja, mimika, ruchy, naprawdę wyglądało to bardzo w porządku. Oczywiście jeżeli Punisher, no to mamy przeróżne bronie, mamy tutaj też oczywiście możliwość trzymania naraz 2 karabinów i strzelania z 2 karabinów, to wiadomo, to taki można powiedzieć feature, który w takich strzelankach BDS-owych jest oczywisty, że takie rzeczy się tutaj pojawiają. Aczkolwiek muszę przyznać, że grając w tą grę, gdy grałem w nią w 2003, wydaje mi się, że grało mi się troszkę lepiej. Może dlatego, że mniej jeszcze wtedy tych strzelaninek z trzeciej osoby ograłem i to było trochę świeże. Dzisiaj czuć, że Punisher jest grą miejscami mocno siermiężną, szczególnie w sterowaniu, że to nie jest to, tak? Ci, co grali na przykład w Gears of War, czy choćby nawet w tego Maxa Payne'a, widzą, że tutaj było dosyć dużo rzeczy do zrobienia przy tym Punisherze, żeby to tak rozgrywka była płynna i żeby była przyjemna, żeby tak fajnie się w to po prostu grało, tak najprościej to ujmując. Ale tak jak mówię, no jeżeli lubicie postać Punishera, no to nie macie zbyt dużego wyboru, żeby sobie pograć w gry z tym bohaterem, bo tak jak mówię, tylko 2 gry się nadają i no jedna to oczywiście na emulatorze, ale taka powiedzmy konsolowo-pecetowa, no to tylko w zasadzie The Punisher. Ogólnie powiem Wam tak, bawiłem się spoko, nie było to jakby dla mnie taki jakiś super i pamiętam, że w 2003 roku też nie byłem jakoś wow, super ekstra zachwycony, było to w porządku. Nie było to jakieś dla mnie rozgrywka, która w 2004 roku, przepraszam, nie była to dla mnie jakaś taka rozgrywka niezapomniana i to była gra, którą skończyłem, odłożyłem na półkę i nigdy do niej nie wróciłem. Wróciłem do niej teraz, odpalając wersję na Xboxa, bo byłem ciekawy, jak wygląda gra właśnie w wersji na konsolę. Nie chcę mówić, czy lepsza jest wersja na Xboxa, czy na PlayStation 2, bo nie grałem w tą wersję na PlayStation 2, aczkolwiek bardzo prawdopodobne jest, że wersja na Xboxa ma wyższą rozdzielczość, bo pewnie ona działa w 480p, a wersja na PlayStation 2 pewnie działa w 480i, ale nie chcę tutaj kłamać, bo może wcale tak nie jest. Musiałbym to niestety samemu sprawdzić. Więc w sumie jeżeli lubicie tą postać, bo wiecie, Punisher dla mnie to jest postać niesamowicie kultowa. Ja pamiętam w 1990 roku, w czerwcu, wychodzą 2 pierwsze komiksy z TM Semika. Spider-Man i The Punisher. Dlaczego Punisher? Zastanawiam się do dzisiaj, bo Punisher, o ile Spider-Man, ja na przykład, ale ja powiedzmy byłem osobą, która interesowała się tymi komiksami. Ja miałem jakby styczność z Marvelami, bo tato mi kupował na giełdzie staroci często komiksy w wersji niemieckiej, to się nazywało Die Spinne i to były takie malutkie komiksy w formacie książkowym, dosyć grube, gdzie było chyba tam 4 albo 5 zeszytów zebranych w jednym. Oczywiście one były po niemiecku. I Punisher był dla mnie całkowicie postacią nieznaną. Na swoje czasy Punisher i Spider-Man kosztowały krocie, bo kosztowały 9,5 tysiąca, co było kwotą absurdalną w ogóle, żeby komiks tyle kosztował. Natomiast ja pamiętam, że namówiłem moich rodziców, że mi kupili tego Spidermana i tego Punishera i pamiętam, że ten pierwszy numer Punishera składał się jeszcze z 2 historii. Z Punishera i takiego komiksu o ninjach, którego dzisiaj już nie pamiętam, jak to się tam nazywało. One się w którymś momencie zazębiały, ale jakby to były... I pamiętam, że miałem pierwsze 4 Punishery i jak kminiłem, czy to jest dalsza część tej historii? Czy to w ogóle jest jakaś retrospekcja? O co tu chodzi w ogóle? To było dosyć dziwne i dla wielu, myślę, czytelników, którzy nie znali Punishera, dla nich to było w ogóle dziwne, że w jednym komiksie mamy 2 jakby osobne historie. Oczywiście one kiedyś tam się połączyły, ale tutaj jakby się one w ogóle nie łączyły, tak? Jedno było o jakichś ninjach, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, a z drugiej mieliśmy postać Punishera i taką dosyć długą historię, kiedy była jego rozgrywka z Kingpinem. Natomiast no to było to dosyć dziwne, tak? Natomiast ja uważam, że
Punisher, ogólnie to Wam jeszcze powiem ciekawostkę, Punisher jest jedyną serią z TM Semika, której mam wszystkie komiksy, bo później te komiksy zaczęły wychodzić w takich grubych zeszytach czarno-białych, to mi się strasznie podobało, chociaż widać było, że w Punisherze następuje trochę zmęczenie materiału. Były bardzo dobre komiksy z tym bohaterem, ale powiem Wam, że z czasem coraz jakby wydaje mi się słabsze te komiksy. Już potem na przykład tam był Eurohit, chyba to się nazywało. To już mi się strasznie nie podobało. Ale było kilka rzeczy, kilka odcinków, kilka zeszytów Punishera, które były, można powiedzieć, nawet takie lepsze niż dobre, bardzo dobre. Tak? Ja ogólnie, jeżeli nie mówię, że wybitne, bo Punisher zawsze stał dla mnie gdzieś w cieniu Spidermana, Batmana, X-Menów, tych wszystkich komiksów z TM Semika. Punisher jakby kupowałem, ale był jakby najmniej moim ulubionym komiksem, jeśli mogę to tak nazwać. Tak? Nie kupowałem na przykład Supermana, dlatego tutaj nie wymieniłem Supermana. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to w zasadzie, tak jak mówię, nie macie zbyt dużego wyboru, albo gra na emulatorku, albo właśnie The Punisher. Dzisiaj troszkę mówię, tak jak troszkę siermiężnie to może wygląda, chociaż mam wrażenie, że na 2004 rok, kiedy gra się pojawiła też na konsolach, miała ona dosyć dobrą, bogatą w detale grafikę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że na tamte czasy faktycznie graficznie to wyglądało całkiem nieźle. Dzisiaj oczywiście gra się już zestarzała i to dosyć brzydko się zestarzała, ale nadal potrafi bawić, tak? Chociaż tak jak mówię, może czasami denerwować taką swoją siermięgą. Także nie zachęcam do Punishera. Podejrzewam, że wiele osób starszych, które oglądają mój tutaj ten program, to było grane doskonale, już grało w Punishera na PC, wie o czym mówię. Dla młodszych graczy może to być troszkę siermiężne, ale z drugiej strony jest to druga najlepsza gra o Punisherze, bo jednak ten z CPS-a, ten emulatorek w mojej opinii jest najlepszą grą o Punisherze. Drugie miejsce zajmuje ta gra, ale to tylko dlatego, że w zasadzie nie ma z czego wybrać, bo pozostałe gry to mniejsze lub większe gnioty, także nie ma tutaj zbyt dużego wyboru. Także zostawiam Was tutaj z dylematem, czy zagrać, czy nie. Możecie sobie zobaczyć na filmikach tutaj moich, jak ta gra wygląda. W mojej opinii warto sobie tam pyknąć w niego i zobaczyć, czy podejdzie, ale tak jak mówię, nie jest to jakby gra, która jest jakby absolutnym must-have'em dla graczy. Raczej to taka ciekawostka, tak? Zwłaszcza, że postać Punishera nie jest popularna, więc gry są dosyć sporą rzadkością z tym bohaterem. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.